Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy Nokię. Zrobimy sobie taki troszkę unboxing Nokii 6700 Classic. Tą Nokię zakupiłem ostatnio przez OLX. To się mnie skusiło. No i niestety, delikatnie mówiąc, wpadłem w taką delikatną minę. Nie powiem, że telefon jest zły, bo nie jest zły. Tutaj da się go użytkować, jest naprawdę bardzo fajny. Ale niestety to się zawiodłem, bo nie przyszedł tak, jakbym chciał. Tak jak tutaj ziomek obiecał, że miała Nokia przyjść fabrycznie nowa, nie używana tam z T-Mobile'a czy z Playa od nowości, a jest całkiem inaczej. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj nawet widzimy po pudełku, bo tam pisał, że niby dostał na przedłużenie umowy tam w 2012 czy 2011 roku. No i ta Nokia od tego czasu cały czas leżała na półce, a tutaj ewidentnie widzimy już po pudełku, że jest coś nie tak. Brakuje e-mail, więc było tutaj kombinowane naklejka e-mail. Tutaj widzimy już, że była odklejana, coś było już robione. No i pudełko nie jest tutaj w jakimś pięknym stanie, widać ewidentnie, że było jakoś kilka razy już, kilkanaście razy wyciągane wszystko z tego pudełka. Tutaj jeśli chodzi o naklejki, wyprodukowano Węgry. Tutaj jest wszystko tak jak być powinno, bo Nokia 6700 Classic produkowana była bodajże w 4 krajach. Na pewno były Węgry, na pewno Rumunia, Finlandia i też chyba jeszcze Niemcy. Tutaj prawdopodobnie Niemcy. I teraz sobie tutaj zobaczymy wszystko w tej Nokii. Tutaj Nokia. Papierki, no tutaj papierki oczywiście jakieś oryginały. Tutaj już widać po słuchawkach, że są nieoryginalne. A dlaczego tak jest? No, znaczy są oryginalne z Nokii, jakiejś innej Nokii, ale nie z tego modelu, bo tutaj Nokia nie obsługuje 3,5 jacka. Tutaj widzimy, nie obsługuje. Także są do wyrzutu. Nie są potrzebne. Tutaj jeśli chodzi o ładowarkę, to tutaj prawdopodobnie, znaczy ładowarka jest oryginalna, ale może być inna wersja ładowarki. Tamta była bodajże płaska, z tego co pamiętam. Tamta mi zginęła, ale chyba była płaska i podłużna. W tej Nokii 6700 Classic też może być tutaj dokupiona specjalnie na sprzedaż tej Nokii. A tutaj oczywiście nadujemy spokojnie z tą Nokią tą ładowarkę i też może być też oryginał do tej Nokii. Tutaj mogę się pomylić właśnie. Jak coś napiszcie, bo tutaj tylko opowiadam dokładnie co mi przyszło w tej Nokii. Karta niby gwarancyjna, jak widzicie, wpis na wodę, fotomontaż, jak to mówiła Baśka. Papierki, które no oczywiście w każdym stawie się znajdowały, także więc one tutaj nic nie wnoszą. No i dobra, teraz sobie działamy dalej. Omówimy sobie tą Nokię. Tutaj jeszcze, jeszcze nie mamy nie mamy tutaj uchwytu na nawigację samochodową, także kabla, uchwytu, no wszystko, według mnie tu wszystko praktycznie jest kombinowane, jeśli chodzi o akcesoria. Tutaj nie mamy nic z tego, co powinno być. I teraz sobie omówimy tą Nokię. Tutaj na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę bardzo pięknie. No i tak samo się prezentowała tutaj na aukcji OLX. Bardzo ładnie wyglądała. No i dlatego mi się tutaj spodobała. Tutaj tak gościu fajnie tutaj ujął zdjęcia. Zrobił tak z boczku fajnie. Druga strona, tył. Tył tu już naklejona była naklejka jeszcze na aparat, a jak doszła to już nie było naklejki. No i myślę, że jeśli chodzi o obudowę, to no, na 90% jest tutaj obudowa oryginalna. I tak samo jest jeśli chodzi o płytę. Tutaj nie ma co narzekać. Może być to kopia, ale naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Tutaj bardzo ładnie prezentuje się, jeśli chodzi o wszystkie tutaj części tej obudowy. Tak samo tutaj zaślepka górna, która często wyskakiwała, też tutaj dobrze się trzyma i też jest oryginalna, bo tutaj widzimy lampa flash jest włożona, także jest ok, bo te kopie miały właśnie sztuczną tą lampę flash.
Tutaj problem polega na tym, że nie wiem czy usłyszycie. O, teraz jest chlebu tanie baterii, więc coś po prostu jest nie tak. Albo bateria jest wąska, albo jest klapka nieoryginalna, albo coś jest nie tak z tą ramką całościową. Coś jest tutaj niespasowane, więc jest coś nieoryginalne. Tak to wygląda mniej więcej. Teraz sobie jeszcze zobaczymy pod baterią. Tutaj już widzimy, że bateria nie jest nowa, czy nowa. No, ja tutaj nie oczekiwałem, żeby wszystko było nowe, tylko oczekiwałem po prostu, żeby były nieużywane, bo jak tutaj zapewniał mnie sprzedawca, że wszystko będzie nieużywane, tam tylko sprawdzane, czy wszystko działa i nic więcej, więc taki telefon oczekiwałem. Tutaj nie oczekiwałem nie wiadomo czego, ale tego, co po prostu zapewniał mnie sprzedający. Tutaj nadmieniam kilka tutaj słów, jeśli chodzi o zakup tego typu telefonów. No wiecie, ja uważam, no wiadomo, to telefon jest stary, bo posiada to 11 lat, ale jeśli chodzi o tutaj zakup tego typu telefonu, no to wydałem tam 420 zł dokładnie za ten model. Tutaj z przesyłką i powiem wam szczerze, że tutaj nie chodzi tak, no chodzi po prostu no o pieniądze, bo no, jak kupisz telefon za 400 zł, to kupisz tutaj naprawdę już dobry telefon. Myślę, że jakiś tam stary 3-letni, może 4-letni tam G3 czy S8, jak Ci się uda, to spokojnie tutaj zakupisz za 4 czy 500 zł. A taki model, który kupisz na przykład za 400 zł, może prawie że nowy, z 2010 roku, no to oczekuję, żeby był naprawdę bardzo ładny, bo nie oszukujmy się, taki telefon tutaj tylko głównie do dzwonienia i pisania SMS-ów, tutaj ewentualnie sobie zrobimy jakąś fotkę mniej więcej dobrej jakości, jakaś lampa, no jakieś tam mapy, no nie powiem, bo tutaj da się z niego użytkować, ale jest to telefon dla ludzi, którzy po prostu oczekują prostotę w telefonie. No i tutaj się ładnie prezentował jako klasyczny telefonik. No i za 400 zł po prostu oczekiwałem telefon jak nówka, nie oszukujmy się, bo za 400 zł tutaj kupię spokojnie dobry telefonik, tutaj z dużą ilością funkcji w tym czasie tak naprawdę, więc dlatego tak się bardzo tutaj czepiam tego telefoniku, tutaj każdej tej rzeczy. Najbardziej mnie denerwuje, jak kupuję telefon, który nie spełnia moich tutaj oczekiwań, a tam sprzedawca zapewniał, że jest wszystko jak powinno być, że jest nowym telefonem, nieużywanym, a tutaj ewidentnie widzimy na śrubkach, bo były odkręcane, więc na pewno telefon po prostu był odnawianym telefonem. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie, tutaj jedna strona jest wytarte, druga strona tak samo, to delikatnie bardzo, bo widzę, że starał się to robić w taki sposób, żebym tego nie zauważył, ale to widać. Tutaj kolejna śrubka wytarta. Tutaj zobaczycie, na pewno zobaczycie, bo tu widzicie ciemny okrąg, ale wewnątrz jest już srebrne, więc ewidentnie widać, że jest przetarte, bo ogólnie cała śrubka była w kolorze ciemnym. Tutaj bateria jest coś nie tak. I teraz pod spodem zobaczymy całokształt, że coś jest nie tak. Sprawdzimy teraz dokładnie naszą nalepkę, tutaj e-mail. Tutaj sobie jeszcze porównamy dwa telefony. Tą moją Nokię, którą używam na co dzień, 6700 Classic, no i tą czarną w kolorze tutaj black. No jak widzicie, że no praktycznie tutaj się nie różnią, jeśli chodzi o obudowę, wszystko jest fajnie spasowane. Tutaj nic nie wychodzi z tej ramki, nic nie jest zamierzone, więc no myślę, że może to być oryginalna obudowa, raczej tak będzie. I teraz zobaczymy sobie tył. Sprawdzimy sobie tył i przekonamy się, jak to wygląda. Ja już to sprawdzałem dokładnie i wiem, że jest po prostu coś nie tak. Tutaj spójrzcie na ten tył pod spodem baterii. Tu ewidentnie widać, że jest ta wewnątrz obudowa no po prostu nieoryginalna raczej, bo widzimy tu okręgi. Jeden okręg, drugi, trzeci.
Tutaj widzimy jakieś kopia, w której właśnie były wytyczne i okręgi takie były wstawiane. Tutaj z lewej strony w ogóle tego nie ma. I widać nawet wizualnie, że ta budowa wewnętrzna jest taka no, słabszej jakości, a tu jest bardziej wzmocniona. I teraz wisienka na torcie, naklejka tutaj e-mailowa. Jeśli chodzi o naklejkę e-mailową, oryginalna Nokii to jest ta. Jest śliska, ta jest szorstka. To jest pewne, że jest coś po prostu nie tak, że była drukowana po prostu no, kopia jakaś nielegalnych drukarniach czy coś w tym stylu. Tu jest śliska i jest troszkę ciemniejsza. Tutaj na kolor nie patrzcie, bardziej na śliskość. Tu jest szorstka i tutaj teraz pokażę Wam prawdziwe oblicze tej drugiej Nokii, tej kopii. Tutaj najpierw zobaczymy sobie ten oryginał. Zobaczymy sobie oryginał. Spójrzcie, że jest tutaj jednolita. A ta druga... O, i teraz wszystko wyszło. Tutaj widzicie kratki. Kratki powstały w wyniku tego, że stara naklejka została oderwana w niewłaściwy sposób i została naklejona kopia, żeby po prostu spasować nowy e-mail z e-mailem telefonu, płyty telefonu. Tutaj ewidentnie widać, że jest coś kombinowane, że ta naklejka po prostu była no, kopią być może z fabryk z Singapuru czy Chin, czy po prostu innych źródeł już prywatnych, że tak powiem w cudzysłowie nielegalnych. Tutaj ewidentnie wszystko widać. No po prostu jeśli ktoś wymienia, no z Was chcecie po prostu wymienić tą naklejkę e-mail, bo chcecie po prostu zmienić obudowę Nokii i tego się po prostu nie da zrobić, to zróbcie to po prostu suszarką do włosów delikatnie, żeby to Wam tutaj całe zeszło, a nie żeby zostawić tę naklejkę wewnętrzną, która przyda tutaj kratki, bo ją ciężko tutaj zmyć no i po prostu odkleić. Tutaj uważacie na to. No i tak to wygląda, moi drodzy, w tym dzisiejszym filmiku. Trochę mi tu on nie wyszedł, bo za bardzo tutaj dzisiaj nie mam ochoty nadgadać. Ale pokazałem Wam tutaj, jak to wygląda w tej Nokii. Ona tutaj nie jest za ciekawa, ale testowałem tutaj nawigację i inne rzeczy wewnątrz. Tutaj naprawdę bardzo sprawnie wszystko funkcjonuje, bo no, uważam, że ta tutaj płyta główna jest na pewno na 100% oryginalna i tutaj prawdopodobnie jeśli chodzi o obudowę też jest oryginalna, ale sam fakt, że było tutaj kombinowane z e-mailem, że pudełko tu jest, widzicie, nie 100%, że nie podzespoły, tylko akcesoria też są niepewne, no to po prostu mnie strasznie zawiodło, bo ja tutaj bardziej oczekiwałem Nokię, która będzie tak jak w opisie pisało, w ogóle nieużywana od tam jakiegoś operatora sieci polskiej. I to wszystko w tym filmiku. Tutaj troszkę tutaj dzisiaj Was zanudziłem, troszkę pomarudziłem, no i też troszkę niezrozumiale mówiłem, ale myślę, że omówiłem temat tak jak być powinno. Tutaj napiszcie w komentarzach, czy Wam się Nokia podoba. Tutaj możliwe, że tę Nokię sobie zostawię. No może ktoś po prostu się nią zainteresuje i ją zakupi. Tutaj troszkę poczekam jeszcze kilka miesięcy. Bo tak jak mówię, ta Nokia to nie jest zła, jest dość dobrze wykonana, ale ja mam takie coś, że lubię telefony no, nieruszane w ogóle. Ja to jak sobie poruszam ten telefonik w jakiś sposób, to wiem mniej więcej, że to zrobię jak należy. Bo jak przeważnie robię swój telefon, to się do niego przykładam bardzo dobrze. Tutaj nie robię jakiegoś dziadostwa w jakimś sensie, że no po prostu na szybko to robię, tylko bardzo powolutku, dokładnie. Staram się, żeby wszystko było jak należy. A jak ktoś po prostu coś robił, to coś takiego mnie bardzo denerwuje, że tak jakby poza moimi plecami ingerował w ten telefon, który będę użytkował na co dzień. Także takie coś odpada, jeśli chodzi o mnie. I to wszystko, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli Wam się taki filmik podobał, zachęcam Was do subskrypcji na mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przyszłości.
I w przeszłości tutaj, jeśli chcielibyście taki telefonik, wiecie co, jeśli chcielibyście taki telefonik wymienić ze mną, bądź zakupić, to zapraszam Was do prywatnej wiadomości. Tutaj tak jak wspomniałem, telefon to nie jest jakiś tragiczny, no jest sprawny, wszystko działa jak powinno być. Tutaj płyta jest nowa, bo patrzyłem, tutaj w ogóle nie było żadnych rozmów przeprowadzone, także więc wszystko jest jak należy. Tylko tutaj jest kołatanie delikatnej baterii. Mogę się wymienić, jakbyście chcieli, jakbyś ktoś miał z Was na przykład LG G6 w takim średnim stanie, to mogę się wymienić za ten telefon. Nie ma problemu, bądź jakiś inny flagowy, fajny, ciekawy model telefonu też mogę się wymienić. Tutaj bym miał idealnie do nagrywania moich filmików. No bo troszkę już ten LG G3 troszkę już widzę szwankuje. No już też jeśli chodzi o jakość, jak słyszycie, jakość nagrywania też jest dość na niskim poziomie. No i to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.